Nazywam się Taras Lukaniuk, jestem dyrektorem Centrum Technologicznego Nokia we Wrocławiu. Pracuję w firmie od 11 lat. Gdybym miał opisać firmę Nokia jednym słowem, to zdecydowanie byłoby słowo otwartość. Tu można napisać książkę. Każdy człowiek oczywiście, że jest unikalnym, natomiast wspólną cechą nas wszystkich użyję słowa pasjonaci. Często gęsto to są naprawdę pasjonaci tego, co robią. I bądź to osoba techniczna, bądź to osoba zarządzająca, to są naprawdę pasjonaci. I myślę, że ta firma takimi pasjonatami stoi. To, co cenię najbardziej w kulturze naszej firmy, to jest ta otwartość, to ta pasja, z którą ludzie przychodzą do pracy i przykładają się do swojej pracy codziennie. To, że ja jestem osobą w swoim życiu prywatnym, dokładnie taką samą osobą, którą mogę być w swoim życiu zawodowym. I również cenię bezpośredni kontakt między ludźmi z różnych zespołów, między ludźmi z różnych lokalizacji, również z inżynierami, z osobami technicznymi, jak i z menadżerami. Pomaga mi mieć taki obiektywny obraz sytuacji w firmie, gdzie inżynierowie cenią sobie skracanie dystansu do takiego ścisłego kierownictwa naszej firmy. To pokazuje też, że w sercu każdy z pracowników, łącznie ze mną, jest gdzieś tam technologicznym pasjonatem i cenimy sobie zaufania. Zaufania do pracowników, zaufania na linii przyłożony pracownik. Ostatnio miałem okazję udzielenia wywiadu do Politechniki Wrocławskiej i tam mnie też zapytano, jak mierzycie czas pracy pracownikom. Odpowiedź była, nie wiem, możliwe dla nich zaskakująca, my w ogóle tego nie mierzymy, bo to nie ma znaczenia, kto na którą przychodzi do pracy, kto który zamyka swój laptop, tylko ma znaczenie, co osiągnął, co udało nam się jako zespołowie osiągnąć w ciągu dnia i to się liczy. Jak nominuję albo awansuję konkretną osobę, to z reguły tam jest 50% niezbędnej wiedzy i umiejętności, a drugie 50% to jest wiara z tym, że osoba sobie z tym poradzi. I myślę, że to jest kluczem do sukcesu, bo pomaga nam otworzyć ukryte talenty. To daje każdemu pracownikowi możliwość rozwoju w absolutnie różnych kierunkach, tak jak ja skorzystałem z takiej okazji i myślę, że ten przykład warto powielać. Jak większość pracowników Nokii we Wrocławiu, zaczynałem jako inżynier oprogramowania. I na początku w ogóle planowałem budować swoją karierę w kierunku ściśle technicznym, czyli tak, pisałem kod, pisałem testy, pisałem dokumentację i mniej więcej ta moja taka ścieżka techniczna trwała z 5 lat. I później zacząłem się rozwijać powoli w kierunku zarządzania projektami. Na stanowisku TC Heada zaskoczyła mnie odwaga ludzi. Ja jestem typem lidera, co szukam optymalizacji i nie boję się zmian. Natomiast często ludzie mają takie ostrożne podejście do zmian, natomiast planując i przeprowadzając pewne zmiany, jak już objąłem tą rolę TC Heada, nie odczułem takiego oporu i lęku tych zmian. I myślę, że ta odwaga ludzi to było dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Ja często sięgam i w dużym stopniu sięgam po takie narzędzia lead by example, czyli uważam, że możemy coś komuś powiedzieć wiele razy, natomiast jeżeli przykład nie idzie z góry, to są jedynie słowa. Myślę, że firma Nokia jest dość unikalną firmą na rynku, bo jest to duża korporacja, nie ukrywamy tego, natomiast patrząc na wewnętrzną kulturę, przypomina mi to środowisko startup. Jako jeden z przykładów podam tu środowisko i narzędzia używane przez naszych pracowników. W wielu korporacjach są to wytyczne z góry w dół, gdzie pracownicy już w zasadzie nie mają wyboru. W naszym przypadku, jeżeli ktoś ma dobry pomysł na użycie pewnego szablonu, to proszę bardzo, to może usiąść, to zaimplementować albo użyć szablonu kolegi, czyli nie jest to narzucone z góry w dół. I to daje taką wolność. Zaletą tego jest to, że ludzie myślą kreatywnie, natomiast to też wymaga od nas dużej odpowiedzialności i tego musimy się nauczyć. To, co zapamiętałem w pierwszym dniu, jak podjąłem pracę w Nokii, to, że się nie zorientowałem, kiedy mi minęło 8 godzin w pracy. Wiem, że jutrzejszy dzień będzie troszeczkę inny od tego dzisiejszego i brak takiej monotonii, czyli ten dynamizm, ta różnorodność środowiska,
ta różnorodność projektowa, ta różnorodność wyzwań, no nadal powoduje to, że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, kiedy mi pracy mija 8 godzin. To jest to, dlaczego ciągle 11 lat, a nadal mi się chce pracować w tej firmie.